Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Z tej lekcji dowiesz się, jakie koszty ponosimy z tytułu niewłaściwych warunków pracy i w jaki sposób przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla swoich pracowników. Zapraszam do wysłuchania. Czy wiesz, że niezapewnienie odpowiednich warunków pracy w danym czasie może przyczynić się do poniesienia strat finansowych w przyszłości? Koszty ponosimy wszyscy, począwszy od pracodawców, którzy w wyniku nieobecności pracownika spowodowanej wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową niejednokrotnie muszą znaleźć osoby na zastępstwo, kończąc na osobach fizycznych jako podatników oraz konsumentów. Wypadki powodują znaczne straty w gospodarce. Według szacunków Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, w Polsce koszty niewłaściwych warunków pracy wynoszą od 17,4 do 21,75 miliarda złotych, co stanowi od niecałe 2% do ponad 2% PKB. Także te liczby robią na nas wrażenie. Do kosztów ponoszonych przez pracodawców zaliczyć można koszty czasu straconego przez poszkodowanego i jego współpracowników oraz pracowników nadzoru, wstrzymanie prac do czasu zakończenia procedury powypadkowej, czas potrzebny na udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, czy też sporządzenie dokumentacji powypadkowej, a także wdrożenie działań powypadkowych. Następnie koszty spowodowane uszkodzeniem maszyny, narzędzi i materiałów oraz wynikające z zakłóceń w produkcji, koszty ogólne, np. koszty oświetlenia, ogrzewania, a także płatności i utrata przychodów. Dlatego bardzo istotna jest prewencja wypadkowa, w tym szkolenia BHP. A zatem powiemy sobie też o metodyce szkoleń. Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika wiadomości praktycznych umiejętności z bezpiecznego wykonywania pracy, podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy, a także sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia. Czas trwania szkolenia, o to też możesz zapytać. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych czas trwania instruktażu nie powinien być krótszy niż 8 godzin, natomiast w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie krótszy niż 2 godziny. Tutaj liczymy jako godziny lekcyjne, czyli po 45 minut i aby instruktaż był skuteczny, należy dobrać właściwe metody nauczania oraz przeprowadzić go zgodnie ze szczegółowym programem instruktażu stanowiskowego. Podczas instruktażu jednym z najważniejszych elementów jest pokaz, demonstracja, w jaki sposób wykonywać te czynności, następnie zwrócenie uwagi na najważniejsze czynności, które mogą mieć duże znaczenie dla prawdziwego wykonania zadania, a także pokazanie przez prowadzącego instruktaż całości wszystkich czynności i potem tutaj jakby przechodzimy do zajęć praktycznych, które są wykonywane przez uczestników szkolenia. Najbardziej skuteczną metodą próbnego wykonywania pracy jest tutaj zastosowanie takich faz jak faza wstępna, samodzielna próba wykonania pracy, wykonanie czynności w zwolnionym tempie, wykonywanie poszczególnych fragmentów pracy, a też ponowny pokaz całości układu czynności wraz ze stopniowym wzrostem tempa wykonywanych czynności. Jeżeli chodzi o szkolenia okresowe, tutaj mamy taki podstawowy podział na instruktaż, czyli jest to forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta forma szkolenia jest dedykowana przede wszystkim dla osób, które wykonują pracę na stanowiskach robotniczych. Następna forma to kurs, czyli jest to forma szkolenia składająca się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracy. Następnie seminarium, czyli forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP,
A na samym końcu mamy samokształcenie kierowane, bardzo popularna forma i obecnie, słuchając mnie, właśnie odbywasz szkolenie okresowe metodą samokształcenia kierowanego, czyli jest to forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Dziękuję za uwagę i zapraszam Cię do kolejnej lekcji.